Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o częściach rowerowych, na których nie warto oszczędzać. I może na początku wyjaśnienie. Tak naprawdę nie warto oszczędzać na żadnej części rowerowej, zwłaszcza takiej, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo. I czy to będą te części, o których będę tutaj opowiadał, czy to będą pedały, które udało mi się znaleźć na Allegro za 4,90 i których w ogóle nie polecam. I znam taki przypadek, gdzie ktoś kupił takie pedały i niestety po pierwszych 300 czy 400 metrach jeden z pedałów ugiął się pod ciężarem i pękł. Nie polecałbym oszczędzać na wsporniku siodełka, na kierownicy, na elementach, które naprawdę odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Ale dzisiaj opowiem Wam jeszcze o dodatkowych dwóch elementach, które zdecydowanie odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, a także wygodę jazdy, oraz dwa elementy, które naprawdę szybko się zużywają w rowerze. Wymieniamy je najczęściej, najbardziej regularnie i tutaj również opowiem o tym, dlaczego warto kupić troszeczkę lepsze te części. I pierwszy element są to opony rowerowe. Ja wiem, że w internecie można kupić już opony 26-calowe za około 13 zł, co jest w ogóle dla mnie ceną porażającą, bo ja nie wiem, z czego ta opona jest, z mchu i paproci chyba, tak podejrzewam. I opona jest to jeden z kluczowych elementów odpowiadających za nasze bezpieczeństwo podczas jazdy. Ma styk z nawierzchnią i powiem Wam tak, w tych taniutkich oponach, dopóki jest sucho i mamy ładny asfalt, to jakiejś różnicy aż takiej się nie poczuje, znaczy różnicy pod względem bezpieczeństwa, jadąc te 15-20 km na godzinę. Ale już w momencie, kiedy trafimy na jakąś śliską nawierzchnię, będzie padać, będzie luźna jakaś powierzchnia, piasek chociażby, to takie tanie opony, one nie są tanie dlatego, że nie płacimy za naklejkę, za marketing, za markę producenta, ale również nie dostajemy tam odpowiedniej mieszanki gumy, która w momencie, kiedy wjedziemy na jakąś śliską nawierzchnię, to rower pojedzie i my razem z nim, opona się będzie po tym na przykład ślizgać, co w droższych oponach nie powinno już mieć miejsca. I u mnie w piwnicy leżą dwie takie taniutkie opony, które kiedyś byłem na tyle głupi, że kupiłem. Bardzo szybko okazało się, dlaczego one są takie tanie i leżą w piwnicy, czekają. W tym roku muszę się zebrać i przygotować taki test porównawczy, porównać te taniutkie opony z takimi porządnymi, na których na co dzień jeżdżę i pokażę Wam wtedy, dlaczego nie warto kupować takich naprawdę tanich opon rowerowych. I ja bym proponował, patrząc oczywiście na ceny internetowe, ja bym proponował raczej trzymać się opon, które nie kosztują mniej niż te 40 zł. To jest dla mnie taka granica naprawdę przyzwoitości. Za jedną oponę warto tyle wydać. Opona będzie Wam na pewno służyć trochę dłużej i będzie się na niej lepiej jeździć. Drugim elementem, który bardzo wpływa na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy, są klocki hamulcowe w przypadku hamulców V-brake oraz klocki i tarcze w przypadku hamulców tarczowych. Jeżeli chodzi o same ramiona hamulca, o klamki hamulcowe czy o zacisk hamulca, to oczywiście jest równie ważne. Jeżeli to są jakieś taniutkie hamulce, wtedy też nie do końca mogą działać tak, jakbyśmy chcieli, ale moim zdaniem najważniejszym elementem jest właśnie ten element, czy elementy cierne, które sprawiają, że rower będzie się zatrzymywał. I na Allegro udało mi się znaleźć klocki hamulcowe do V-brake'ów za 2 zł. 2 zł. Ja nie wiem, to tam, to już naprawdę to jest chyba... Z czego to jest? No nie wiem, może z papieru te klocki są. Ogólnie, jeżeli w ogóle przyjdzie Wam do głowy kupowanie takich klocków hamulcowych, to ja osobiście do Was przyjadę i wybiję Wam to z głowy. Na klocki hamulcowe, takie do V-brake'ów, moim zdaniem te minimum 15 zł byłoby dobrze wydać na komplet, na jedno koło, nie na 2 koła, tylko na jedno, żeby te klocki spełniały swoje zadanie, bo tak jak mówiłem w przypadku opon, jeżeli będziemy mieli suche warunki, niewielka prędkość, to te hamulce jako tako jeszcze wtedy będą działać, ale wystarczy troszeczkę wody, trochę większa prędkość i klocki nie dość, że będą się o wiele szybciej ścierać, to w mokrych warunkach one zwyczajnie mogą przestać działać. I ja poczułem różnicę, chociażby powiem Wam, jak jeździłem wcześniej na klockach Kellys Dual Stop,
one były całkiem spoko, naprawdę fajnie sobie dawały radę i byłem z nich zadowolony. Ale przesiadając się na klocki z serii Shimano XT, które są tam w granicach 10, może 12 zł droższe niż te Kalisy, okazało się, że rower zaczął hamować jeszcze lepiej i wydawało mi się, że już nie da się tutaj nic poprawić. Nagle się okazało, że jest jeszcze lepiej pod tym względem. Ale okej, nie musicie kupować najdroższych klocków, wystarczy, że będziecie wystrzegać się tego badziewia za 2 zł. I kolejny element być może nie wpływa do końca na nasze bezpieczeństwo, no ale z drugiej strony będziecie mieli z nim na pewno często do czynienia, ponieważ lubi się wyciągać. Jest to łańcuch rowerowy. Ja w jednym z poprzednich odcinków pokazywałem, jak sprawdzić, kiedy łańcuch już się wyciągnął, kiedy należy go wymienić, tak żeby pozostałe elementy napędu wytrzymały nam dużo dłużej. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj można kupić jakiś tańszy łańcuch. Na Allegro udało mi się znaleźć łańcuch za 16 zł i to pod 7 czy 8 rzędów. Za 16 zł z dopiskiem wytrzymały, co jest oczywiście wierutną bzdurą, ponieważ taki łańcuch wyciągnie się bardzo szybko, w zależności od tego, jak dużo jeździcie, ewentualnie jak na przykład mocno pedałujecie, to nie dawałbym takiemu łańcuchowi więcej niż 300, może 500 km do momentu, kiedy nie zacznie się wyciągać. I chyba że jeździcie na zasadzie, na tą metodę na zarzyn, czyli już do momentu, kiedy zarżniecie łańcuch, zarżniecie kasetę, zarżniecie zębatki na korbie, no to być może jeszcze taki łańcuch się sprawdzi, jeżeli jeździcie mało. Jeżeli jeździcie więcej, moim zdaniem warto wydać pieniądze na trochę lepszy łańcuch, wydać chociaż te 45 zł. Na łańcuch on odwdzięczy się dłuższą pracą, będzie się dłużej wyciągał, będziecie mieli mniej zmartwień z tym, że łańcuch niszczy Wam zębatki, że szybko się wyciąga, że bardzo szybko zaczyna przeskakiwać po zębatkach kasety. Zainwestowałbym w lepszy łańcuch, da Wam to po prostu większy spokój jazdy. I ostatnią częścią, która jest nierozerwalnie połączona z łańcuchem, można by powiedzieć, jest kaseta bądź wolnobieg rowerowy. I udało mi się znaleźć na Allegro wolnobieg za 15 zł. To musi być totalny szajs, który wystarczy naprawdę na takie kilkaset kilometrów w optymistycznych warunkach. Później już nie będzie szło na takim wolnobiegu jeździć. Natomiast jeżeli chodzi o kasety, tutaj troszeczkę trudniej jest znalezienie jakichś alternatywnych producentów, jednak ten rynek jest opanowany przez Shimano, przez SRAMa, przez Sunrace'a ewentualnie. I najtańsze kasety, jakie można znaleźć, to są Shimano w granicach 30 zł. I powiem Wam tak, jeżeli nie macie budżetu, kupujcie sobie śmiało taką kasetę za 3 dychy, ale musicie liczyć się z tym, że tak jak i taniutki łańcuch, tak i taniutka kaseta również będzie się zużywała w dość szybkim tempie. I tutaj, jeżeli chcecie jeździć więcej i chcecie jeździć bez większego problemu, będziecie pamiętać o wymienianiu łańcucha na czas, wtedy proponowałbym mimo wszystko wydać chociaż te 45-50 zł na kasetę, z tego względu, że wytrzyma ona Wam dłużej i jeżeli się usiądzie i z kalkulatorem to wszystko dokładnie policzy, to okaże się, że jednak inwestycja w taką droższą kasetę bardziej się opłaci, bo ostatecznie wytrzyma ona nam i tak proporcjonalnie dużo dłużej niż te tańsze kasety. I na zakończenie powiem Wam jeszcze, że części do roweru warto dopasować do tego, gdzie jeździcie, ile jeździcie, jak jeździcie. To jeżeli ktoś jeździ mało, jeździ rekreacyjnie, nie musi od razu kupować najdroższych części rowerowych poza oponami, poza klockami, ponieważ na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Ja jeszcze zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym pokazywałem 5 akcesoriów rowerowych, na których nie warto oszczędzać. Tutaj znajdziecie jeszcze przycisk, dzięki któremu możecie zasubskrybować kanał, a ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!